Witam serdecznie. Jako że w tym tygodniu udało mi się ubić już setnego bossa, postanowiłem nagrać materiał z podsumowaniem, a także postaram się przybliżyć fakty i mity co do dropa z tych bossów. Wszystkie ubijałem na jednym serwerze od wiosny 2018 roku do teraz, z czego w samym 2020 roku było ich ponad 60. Boi Quest został dodany wraz z Winter Update'em 2006, a wraz z nim też takie mobki jak Deteki, Hellhoundy i tym podobne. I co ciekawe, oprócz bossów bojowych, pozostałe bossy dodane w tamtym update'cie to 2 bossy na roku. Czemu sprawdzałem te bossy? Większość boss hunterów je sprawdza, dlatego że jest szansa wydropienia z nich kilku unikatowych itemów, a do tego wszystkie znajdują się blisko siebie, więc sprawdzanie zajmuje kilka minut. Respią się minimum co 14 dni i wtedy na stronie fanowskiej Tibia Bosses między 14 a 20 dniem od ostatniego ubicia status zmienia się na High Chance i to wtedy najłatwiej je znaleźć. A jak dalej działa mechanizm, jeśli boss zostanie przeoczony lub nie zrespi się podczas high chance'u, co też ciężko mi potwierdzić, czy tak jest. Czy potem pojawiają się od 28 dnia, czy zupełnie losowo? Kilka razy spotykałem je 21 dnia od ostatniego respa, czyli pierwszego dnia low chance'u i to po SS-ie, a następnie dopiero 31 dnia, ale dokładne statystyki zobaczycie dalej. Baza danych jest aktualizowana o 4 rano i pokaże nam, jakie bossy były ubite przed 2 w nocy. Boss ubity po drugiej nie jest pokazany o 4 przy update'cie bazy, a dopiero dobę później. Należy pamiętać, że znikają bodajże po 4 godzinach od zrespienia, o czym niektórzy przekonali się na własnej skórze. Jeśli chodzi o godziny respów, to najwcześniej udało mi się spotkać bossa około godziny po SS, a najpóźniej około 3 rano, gdy o drugiej bossa jeszcze nie było. Po tym wstępie możemy przejść do konkretów, czyli do łupu, jaki udało się zdobyć i omówimy to na przykładzie 5 bossów, z których coś leci, a przynajmniej takie info widnieje na fanpage'ach. Pominiemy tu Plazmadera i Handmaidena, z których nic ciekawego nie leci i zaczniemy od Drakoli. Jest to jeden z 3 najsilniejszych bossów ze względu na silny Poison Wave i Life Drain, a także szybkie leczenie. Najbardziej pożądanym itemem do zdobycia jest Reaper's Axe, który leci stosunkowo często, gdyż znalazłem całkiem sporo screenów z tym łupem. Mimo wszystko poleciał mi on tylko raz na 14 ubić z 4 Drakoli, co daje około 7% szansy. Potwierdzić można także, że z Drakoli leci MPA, co nie jest uwzględnione na fanpage'ach. Sprawdzając ją należy uważać na licze, które mocno paraliżują i przywołują dziesiątki bonbistów, a jest ich tam sporo. Teraz przejdziemy do drugiego bossa i jest nim Mr. Punish. Sam boss jest, mam wrażenie, wręcz słabszy od zwykłych deteków lub nie wyróżniający się na ich tle, jednak aby dostać się pod tron musimy przebiec przez dziesiątki mobów. Najbardziej pożądanym lootem jest Ravager's Axe, który posiada 3 sloty imbu, co czyni go świetną bronią z fizyki już od 70 levela. Co ciekawe, nie jest to jedyna broń, która leci z tego bossa. Mianowicie w połowie 2019 roku Tynusia Santiki udowodniła, że można wydropić także Impaler, a jej screen wygrał konkurs na zdjęcie miesiąca na Tibia Bosses. Jest to jedyny taki screen i można by się zastanawiać, kiedy ten loot został dodany. Pokazuje to, że zarówno bossy bojowe, jak i inne mogą skrywać jeszcze jakieś tajemnice. Teraz możemy przejść do kolejnego bossa, jakim jest Countess Sorrow. Jest ona wyraźnie silniejsza od zwykłego fantazma, gdyż dysponuje mocnym life drainem. Wypada z niej wyjątkowo ładna broń, jaką jest Silver Mace i jest to unikatowy itemek, ponieważ nie wydropimy go z żadnego innego moba. Klap ten udało mi się wylocić za 11, jak i za 22 podejściem. O żadnym innym dropie nic mi nie wiadomo, więc na ten moment wszystko zgadza się z informacjami na fanpage'ach. Jeśli mam się czepiać, to nie ma tylko informacji o Devringu i Cape'ie, natomiast dziwną rzeczą jest to, że zwykły Giant Sword wypada równie rzadko lub rzadziej niż Silver Mace. Pora na Imperora, którego udało mi się spotkać 15 razy. Sam boss jest śmiesznie słaby, ale co chwilę osłabia rycerzom skille i ucieka, co może spowodować przypadkowe zlurowanie kilku Hellhoundów. Wystarczy jednak rzucić mu 2 emuole, a teraz bicie go jest jeszcze prostsze z nową eksetą. Co możemy z niego wydropić? Przede wszystkim niezwykłą tarczę, która wypada jeszcze chociażby z feru. Mi nie wypadła ani razu, więc pojawiało się pytanie, czy rzeczywiście jest do zdobycia? Odpowiedź za chwilę, a najpierw porównajmy jego drop z mini Shabalem, czyli spokrewnionym bossem, który był przywoływany podczas 10 urodzin Tibi,
czyli w update'cie następującym po tym, w którym dodano poi. Mam wrażenie, że loot jest nieco wymieszany. Przykładowo Demon Bone Amulet i Deathring lecą też z Imperora, a jak podaje Tibia Bosses także Gielegi, jednak żadnego potwierdzenia nie znalazłem. Dlaczego mówię o takich szczegółach? Będzie to ważne w kontekście ostatniego bossa, a teraz zobaczmy jak to jest z tym Tempest Shieldem. No i przechodzimy do najsilniejszego bossa, jakim jest Masakra. Bazuje ona na silnym damage'u z fizyki, ma około 30 000 HP i leczy się po 1000. W przypadku walki solo pomocny będzie Summon. Podobno bardzo rzadko wypada z niego Great Shield, jednak nie miałem takiego dropa pomimo 21 ubić. Problem jest taki, że ciężko jest znaleźć screena z jakimkolwiek innym lootem, który wypada z tego bossa. Nie lotłem nawet żadnego Golden Armora ani Berserkera i nie znalazłem też żadnego dowodu poza 2 screenami z Heavy Mace'em, z czego jeden wypadł na double loocie. Co prawda na Tibia Wiki możemy znaleźć jednego screena z pożądanym łupem, jednak pochodzi on przynajmniej sprzed 5 lat, a od tej pory przeszukując Tibia Bosses, ja ani admin nic nie znaleźliśmy. Jeżeli macie jakieś screeny, to możecie się podzielić. Argumentem za tym, że tarcza leci, jest bardzo rzadki drop Tempest Shielda czy Impalera, przeciw natomiast brak screenów z nowszych wersji Tibi. Być może drop rate był zmieniany, natomiast dziwi tu też rzadkość lub brak wypadania tzw. niebieskich itemów z tego bossa. A czy z 2 pozostałych bossów na pewno nic nie leci? Gdyby coś miało, to co by to było? Podsumowując, z bossów, z których według fanpage'ów coś leci, główny itemek spadał raz na 22 bossy. Na koniec warto wspomnieć, że przydatny będzie tu Dwarven Ring, Energy i Firewall lub bomby, no i na main roomie nie warto leczyć się potami, tylko eksurą ze względu na mocny paral. Montaż filmiku zajął więcej niż sądziłem, dlatego dzięki z góry za lajki. Pozdrawiam i do następnego materiału. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let I feel.